Macie 2500 zł i zastanawiacie się, jakiego robota sprzątającego kupić. Tak się składa, że mam tutaj dwa modele od Roborocka, które właśnie w podobnym budżecie cenowym można kupić. Jest to Roborock S7 i Q7 Max. Który z nich właściwie wybrać? No bo z grubsza, jak widzicie, wyglądają niby tak samo, ale jak się okazuje, mają różne funkcjonalności i różne cechy. Więc dzisiaj porównamy sobie te dwa modele i sami zdecydujecie, który będzie lepszy dla Was. Oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. A roboty sprzątające do realizacji dzisiejszego odcinka przysłał nam sklep geekbuying.pl, gdzie znajdziecie nie tylko te modele od firmy Roborock, ale także wiele innych urządzeń elektronicznych. Link w opisie. Zatem co my tutaj mamy? Po waszej prawej stronie Roborock Q7 Max, którego można kupić już za około 1900 zł w wersji bez stacji dokującej, a po mojej prawej stronie, czyli po waszej lewej, Roborock S7, którego z kolei można kupić za około 2200-2300 zł. No ale tutaj plot twist, ciekawostka, no bo właśnie Q7 Max Plus, czyli w wersji ze stacją opróżniającą, można kupić w cenie samego pojedynczego tego robota, czyli S7. Generalnie zatem te modele są naprawdę bardzo podobne, jeżeli chodzi o cenę. Podobna półka, ale jednak nieco się różnią, bo na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że są identyczne. Identyczna wyspa z sensorem laserowym LiDAR, no i oczywiście z drugiej strony identyczna szczotka główna, pływająca, gumowa, bez żadnego włosia, która fajnie sobie radzi z włosami. I nie tylko, z każdym rodzajem zanieczyszczeń. Więc na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ale jednak mają różnice. Zaczniemy od pierwszej podstawowej rzeczy, czyli od mocy ssącej i silnika. Jeżeli chodzi o Roborocka S7, to mamy tutaj silnik, który generuje nam moc ssącą w wysokości 2500 paskali, czyli stosunkowo można powiedzieć mało, bo kiedy zestawimy to z Q7 Max, to tutaj mamy aż 4200 paskali. No więc w sumie na tym porównanie można by zakończyć i powiedzieć, wybierzcie Q7, bo jest tańsza i ma wyższą moc ssącą. Ale hola, spokojnie, nie tylko moc ssąca świadczy o tym, czy robot jest dobry, czy też nie. Są także inne cechy i inne funkcje, więc jeszcze nie wyłączajcie tego filmu. A co myślę, że warto by było jednak na początku zaznaczyć, to filmy dedykowane obu tym modelom, to znaczy każdemu modelowi z osobna, znajdziecie już na naszym kanale, więc jeżeli chcecie zobaczyć taki szczegółowy test, jak one sprzątają, jak mopują, co oferują, no to macie po prostu osobne filmy na ten temat, natomiast w tym odcinku skupimy się typowo na porównaniu. Jedną ze znaczących różnic, jeżeli chodzi o te dwa modele, jest system mopowania. Mianowicie w Roborocku S7 dostępny jest system mopowania sonicznego, który ma specjalną przystawkę mopującą, która w połączeniu z robotem i ze specjalnym systemem, który jest też w robocie, generuje, uwaga, 3000 ruchów mopa na minutę. Dzięki czemu taki mop może sprzątać na mokro dużo skuteczniej, nawet radzi sobie z zaschniętymi na podłodze zanieczyszczeniami. No i dodatkowo z tym mopowaniem sonicznym połączone są dwa kolejne systemy, mianowicie pierwszy to system ultrasonicznego wykrywania dywanów. Dzięki czemu robot może wykryć taki dywan i albo na niego wjechać i tutaj, uwaga, podnieść przystawkę mopującą, bo ona jest regulowana w zakresie 5 mm, więc może zostać podniesiona, kiedy po prostu na taki dywan mop wjedzie, żeby nie moczył tego dywanu, albo ten system mopowania może także zostać wykorzystany w taki sposób, że wtedy robot w ogóle będzie wszystkie dywany omijać. Jeśli zaś chodzi o Roborocka Q7 Max albo Q7 Max Plus, jeżeli kupiliście go w wersji z stacją dokującą, tą autoopróżniającą, mamy mopowanie zwykłe. To znaczy może nie to najzwyklejsze, bo nie jest to system mopowania grawitacyjnego, ale system z dozowaniem wody elektronicznym. Natomiast nie ma tutaj absolutnie systemu mopowania sonicznego, więc ten mop nam się nie rusza. On na stałe przylega do podłogi z naciskiem 300 gramów. Co prawda mamy tutaj większą regulację, jeżeli chodzi o stopnie dozowania tej wody, bo aż 30 stopni w Q7 możemy tutaj w tym zakresie regulować dozowanie wody. W S7 tego nie ma, natomiast nie ma tego mopowania sonicznego, więc mopowanie jest dużo mniej skuteczne niż w przypadku S7, no ale nie ma też podnoszenia mopa, czyli jeżeli mamy jakiś dywan i Q7 na ten dywan wjedzie, no to przystawka mopująca będzie zahaczać o dywan i tym samym będzie go moczyć. No i z samym mopowaniem związane są też zbiorniki w naszych robotach sprzątających, bo jeżeli chodzi o Roborocka S7, to mamy tutaj dwa osobne zbiorniki. Jeden na odpady, czyli po prostu na kurz, dedykowany zbiornik o
pojemności 470 ml, który jest tradycyjny i znajduje się u góry. Natomiast drugi zbiornik o pojemności 300 ml jest po prostu osobny, zamontowany tutaj, jak widzicie, na tylnej krawędzi robota. Plusem takiego rozwiązania jest to, że jest to po prostu wygodniejsze, bardziej bezpieczne. Te zanieczyszczenia się też ze sobą nie mieszają, nie wylejemy przypadkowo wody, kiedy na przykład opróżniamy zbiornik na kurz, więc generalnie ja jestem fanem raczej tych rozwiązań, gdzie mamy dwa osobne zbiorniki. Natomiast jeżeli chodzi o Roborocka Q7 Max, to tutaj mamy zbiornik hybrydowy i w ogóle w takim dosyć nietypowym kształcie, jak zresztą widzicie. I tutaj mamy zbiornik combo i co ciekawe, tutaj również ta przestrzeń na kurz ma pojemność 470 ml, natomiast ta część na wodę ma pojemność nawet większą niż ta dedykowana w S7, bo tutaj mamy 300 ml, a tutaj 350 ml pojemności. Natomiast co ciekawe, zarówno S7 jak i Q7 Max dzielą ten sam problem, tę samą wadę, mianowicie nie mają klapki buforowej tutaj w zbiorniku na kurz, więc przy opróżnianiu, przy wyciąganiu ich z robota musicie pamiętać, uważać, żeby wam po prostu kurz nie wypadł, bo nie ma tej klapeczki, która by to uniemożliwiała. Tu jest po prostu dziura i kurz może wypadać. Natomiast system opróżniania tego zbiornika na kurz jest znacznie lepszy w S7, bo po prostu tak jak tradycyjnie w różnych robotach mamy, przytrzymujemy dwoma kciukami i nam się otwiera tutaj ta klapka i w ten sposób opróżniamy zbiornik na kurz. Natomiast w przypadku Q7 Max musimy tutaj taką boczną klapkę razem z filtrem, w zasadzie po prostu musimy usunąć filtr i wtedy mamy dopiero otwór, z poziomu którego możemy opróżniać po prostu zanieczyszczenia, które znajdują się w tym zbiorniku, ale oczywiście te problemy nie tyczą się momentu czy sytuacji, w której do dyspozycji macie stację autoopróżniającą. Zarówno jeden, jak i drugi model z taką stacją, to znaczy innym typem stacji, ale generalnie ze stacją autoopróżniającą są kompatybilne. Puściliśmy oba roboty na takim naszym tutaj testowym mieszkaniu. Oba miały okazję zmapować to mieszkanie i oba wykryły, że to mieszkanie ma powierzchnię 50 m2. Natomiast Roborockowi Q7 Max zmapowanie tego całego mieszkania zajęło 48 minut, natomiast Roborockowi S7 zajęło trochę dłużej, bo 56 minut. Natomiast Roborock S7 lepiej poradził sobie ze zmapowaniem na przykład sypialni, pomimo że oba roboty podzieliły to mieszkanie dokładnie tak samo, ale co ciekawe inaczej zrotowały mapę. Natomiast Q7 miała tam taki dziwny problem właśnie z tą sypialnią, bo jakimś cudem wykryła, że tam jest jeden jeszcze pokój więcej. Ale mniej więcej, jak widzicie, zajęło to podobną ilość czasu, różnica 9 minut i dokładność tego zmapowania, dokładność tego sprzątania jest na podobnym poziomie. Natomiast fakt faktem Q7 zrobiła to szybciej. Co jeszcze różni te dwa modele, to aplikacja. I tutaj być może Was zaskoczę, bo jest ona bardziej rozbudowana, nieco bardziej rozbudowana w tym tańszym modelu, czyli Q7 Max. Ponieważ mamy tam dodatkowe funkcjonalności, jak na przykład możliwość mapowania 3D, mapowania trójwymiarowego Waszego mieszkania lub domu, a także tryb Matrix, który wykorzystuje sensor LiDAR i pozwala na zeskanowanie Waszego mieszkania do takiego wirtualnego modelu, ale z wykorzystaniem realnych tekstur, czyli mamy taki po prostu dosłowny Matrix w aplikacji. O tym więcej opowiadałem w tym dedykowanym filmie. No i takie rzeczy, które po prostu są specyfiką danego modelu, czyli w Q7 macie możliwość wyboru mapowania poziomu, dozowania wody w mapowaniu na 30-punktowej skali, można by powiedzieć. Z kolei w S7 dodatkowe opcje znajdziecie w zakresie mapowania również, ale tutaj już sonicznego, czyli wybór trybu intensywności mapowania, a także tego, co robot ma robić, kiedy wykryje za pomocą sensorów ultradźwiękowych właśnie, że dywan znajduje się na podłodze. Z kolei na przykład w Q7, jeżeli używacie stacji autoopróżniającej, no zresztą to samo w przypadku S7, jeżeli używacie takiej stacji, to także w aplikacji znajdziecie ustawienia dotyczące autoopróżniania. Wiecie już, co dzieli te dwa modele, no to teraz wypadałoby powiedzieć, co je łączy. A łączy je przede wszystkim ikoniczna, już chyba legendarna wyspa z sensorem LiDAR, która odpowiada za to, że robot umie orientować się w przestrzeni, no i oczywiście za cały system mapowania naszego mieszkania czy też domu. I co ważne, o czym część osób nie wie, to oczywiście w wyspę LiDAR, zarówno w jednym, jak i w drugim modelu, wbudowany jest czujnik nacisku, który pozwala robotowi
wiedzieć, że nie ma wjeżdżać tam, gdzie jest po prostu zbyt nisko. No i kolejna rzecz, która łączy te roboty, to oczywiście system sprzątania. Znany już także zarówno z tego modelu S7, jak i z tego Q7 Max, a zatem mamy gumową zmiotkę boczną, która jest przykręcana. Moim zdaniem jest to akurat minus, ale tak to już Roborock robi. No i mamy szczotkę główną, tę rolkę pływającą, jak widzicie, która się dopasowuje do powierzchni, po której robot jedzie. No i oczywiście nie ma tutaj żadnego włosia, jest to typowo szczotka, która jest z takiego materiału syntetycznego, ale nie ma żadnego włosia, więc bardzo dobrze radzi sobie z włosami. Te długie włosy nie powinny się obkręcać wokół tej rolki, nie obkręcają się po prostu wokół tej rolki, tak jak miało to miejsce na przykład w modelu Roborock S5 Max V, gdzie mieliśmy jeszcze to włosie wokół tej rolki głównej. Możecie sobie sami rzucić okiem na te dwa modele, jak widzicie od spodu one się nie różnią, to znaczy przynajmniej ta część górna się nie różni, gdzie mamy rolkę, gdzie mamy zmiotkę boczną, natomiast ta część dolna, gdzie mamy mopowanie, to oczywiście tam jakieś różnice znajdziecie. Tak samo nie ma różnicy, jeżeli chodzi o sensory, są one bardzo podobne, rozłożone w tych samych miejscach, więc również tutaj to wszystko wygląda i działa podobnie. Celowo w tym filmie nie rozwodziłem się, jeżeli chodzi o stacje opróżniające, bo szczegółów na temat tych stacji możecie dowiedzieć się z tych dedykowanych filmów, które nagraliśmy na temat obu tych robotów sprzątających. Natomiast co warto zaznaczyć, to to, że w cenie Roborocka S7 macie tak naprawdę możliwość kupienia, może z różnicą 100 zł czy 150, Roborocka Q7 Max Plus, czyli właśnie już w zestawie ze stacją opróżniającą. Natomiast ta stacja do Roborocka S7 sama w sobie kosztuje 1300 zł, czyli łącznie taki zestaw to wydatek około 3500 zł. Natomiast ta stacja, jak widzicie, znacznie różni się od tej, ponieważ tutaj mamy po prostu worek w środku, taki jak do zwykłego odkurzacza i go wymieniamy co 7 tygodni nawet przy dobrych wiatrach. Natomiast tutaj mamy stację, która jest bezworkowa, więc możemy tak naprawdę nie umieszczać tam żadnego worka i wymieniać tylko ten zbiornik, kiedy już się zapełni od opróżniania tych zbiorniczków, które znajdują się w robocie, ale również możemy tam umieszczać worki, jeżeli ktoś ma taką ochotę, więc jest to stacja hybrydowa, w przeciwieństwie do tej, która działa tylko i wyłącznie na worki. Ale cenowo, jak powiedziałem, znaczna różnica. I jeszcze na koniec jedna ważna informacja, czyli Roborock Q7 Max sprzedawany jest tylko i wyłącznie w zestawie ze stacją opróżniającą, a ta stacja nie jest sprzedawana osobno, więc jeżeli kupicie osobno Q7 Max, to nie macie możliwości do kupienia stacji opróżniającej, natomiast jeżeli kupicie osobno S7, to macie możliwość do kupienia oddzielnie stacji opróżniającej. No to który robot jest w końcu lepszy? Q7 Max czy może S7? No ja przyznam wam się szczerze, że dla siebie wybrałbym zdecydowanie Q7 Max w wersji Plus, czyli ze stacją autoopróżniającą, no bo oferuje niemal tyle samo, ale w niższej cenie w stosunku do S7. Natomiast to nie jest tak, że S7 nie jest dobrym robotem sprzątającym, bo oczywiście jest, ale dla osób, które są nastawione właśnie na mopowanie. Na to mopowanie soniczne, które jest oczywiście dużo bardziej intensywne, dużo wydajniejsze i efektywniejsze od tego zwykłego mopowania właśnie przez te wibracje 3000 razy na minutę, 3000 takich wibracji na minutę, więc pozwala to na przykład na rozbijanie nawet zaschniętego brudu, ale jeżeli generalnie z opcji mopowania za bardzo w robocie sprzątającym nie korzystacie, a ja osobiście nie korzystam, no to wtedy skłaniałbym się ku modelowi Q7 Max. A co wy o tych dwóch modelach sądzicie? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, a może polecacie jakiś inny robot sprzątający do 2500 zł? No to również czekam na wasze komentarze. Roboty sprzątające, które dzisiaj testowaliśmy, dostarczył do nas sklep geekbuying.pl i tam niedługo startuje, albo już w zasadzie trwa mega promocja na te roboty sprzątające, ale także na wiele innych produktów, więc link do sklepu geekbuying.pl znajdziecie w opisie pod tym filmem, więc zachęcam serdecznie do sprawdzenia oferty tego sklepu. A tymczasem, jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie poniżej ten materiał, no i oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów oraz udostępniacie ten film osobom, które właśnie zastanawiają się nad zakupem robota sprzątającego. No i wpadajcie także na naszą stronę technostrefa.com, gdzie znajdziecie ranking robotów sprzątających, a tam modele już ze wszystkich półek cenowych, te budżetowe, te średniopółkowe i oczywiście te najdroższe modele znajdziecie i tam wszystkie informacje na ich temat po prostu możecie przeczytać. To by było na tyle. Mówił do was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa!